Cześć, jesteśmy z zespołu PMO w PWC. Dziś porozmawiamy o design thinking, o podejściu, które coraz częściej wspiera zarządzanie projektami. Ja mam na imię Kuba. A ja jestem Agata. Opowiemy Wam o tym, czym design thinking jest, jakie problemy pomaga rozwiązać i jak może wspomóc naszych klientów. Skupimy się też na tym, jak design thinking można wykorzystać właśnie w pracy projektowej. Design thinking to podejście skoncentrowane na użytkowniku, na tym, żeby rozwiązywać jego faktyczne problemy i tworzyć rozwiązania, które na nie odpowiedzą. Design thinking składa się z 5 etapów. Pierwszym z nich jest empatyzowanie, czyli zapoznanie się z problemami, wyzwaniami i potrzebami naszego użytkownika. Następnie przechodzimy do definiowania problemu. Tutaj chcemy dotrzeć do źródła tego faktycznego, rzeczywistego problemu, który mamy wspólnie rozwiązać. Trzecim etapem jest generowanie pomysłów i tutaj na początek im więcej, tym lepiej, a następnie wspólnie wybieramy rozwiązania, które chcemy zabrać do kolejnego etapu, czyli do prototypowania. Tworzymy takie proste, zrozumiałe, namacalne wersje naszego przyszłego rozwiązania. 5. etap to testowanie. Zabieramy nasz prototyp i razem z użytkownikami testujemy, jak on działa. Możemy wtedy zdecydować się na jego dalsze rozwijanie albo wrócić do któregoś z wcześniejszych etapów. Agata, wykorzystując design thinking w praktyce oraz słuchając tego, o czym właśnie mówiłaś, odnoszę wrażenie, że jest to metodyka, która jest spójna z narzędziami stosowanymi w Lean, w podejściu Six Sigmowym, czy również w zwinnych metodykach zarządzania projektami. Wszystkie te standardy skupiają się na tym, aby wdrażać produkt możliwie jak najbardziej dostosowany do potrzeb klienta, skupiają się na testowaniu, na prototypowaniu i popełnianiu błędów możliwie jak najwcześniej w procesie wytwarzania produktu czy to procesu. Co o tym myślisz? Tak, zgodzę się z Tobą, że wszystkie te podejścia nastawiają się właśnie na to, żeby jakoś tak aktywnie włączyć tutaj naszego użytkownika, klienta w ten proces, żeby stworzyć właśnie takie proste prototypy i je przetestować. W tych podejściach nastawiamy się właśnie na to, żeby rozwiązanie jak najlepiej odpowiadało na tą potrzebę klienta, a nie na to, co nam się wydaje, na to, jakie dostaliśmy wytyczne, tutaj oczekiwania od biznesu. Są to wyzwania, przed którymi faktycznie stoi nasz klient, czy w naszym przypadku zespół projektowy, albo po prostu odbiorca procesu, który projektujemy. Zależy nam na tym, tak jak mówiłeś, żeby dostarczyć produkt, który faktycznie odpowie na te potrzeby, a nie który po prostu przyporządkuje się do tych pierwotnych założeń. A powiedz, Kuba, z Twojego doświadczenia, jakie właśnie są takie typowe potrzeby, na które design thinking może odpowiedzieć w projektach, które realizujemy? Myślę, że potrzeby te bardzo nawiązują do tego, o czym właśnie powiedziałaś. Często zdarza się, że klient przychodzi do nas z gotowym zapytaniem, wydaje mu się lub jest przekonany, że ma zdefiniowany dobrze problem. Jednak w momencie, kiedy my wchodzimy w dany projekt, zaczynamy dostarczać te elementy, na których klientowi tak naprawdę zależało od samego początku, okazuje się, że problem leży w zupełnie innym miejscu, że wyzwania całego zespołu, wyzwania klienta tak naprawdę są nie tam, gdzie klient by się tego spodziewał. W takim momencie staramy się współpracować właśnie z klientem, trochę zredefiniować może zakres naszego projektu, zakres naszej usługi, żeby tak naprawdę jak najlepiej odpowiedzieć na te faktyczne potrzeby klienta, żeby po prostu klient dostał takie rozwiązanie, z którego będzie jak najbardziej zadowolony, które przyniesie mu jak największe korzyści, niekoniecznie dostarczając może ten produkt, o którym mówiliśmy na samym początku. A mógłbyś podać właśnie jakiś taki konkretny przykład z Twojego doświadczenia? Oczywiście. Jeden z ostatnich projektów, w których brałem udział, zostałem zatrudniony na tym projekcie jako specjalista od systemów PPM, czyli systemów do zarządzania projektami. Jak to często bywa, klient upatrywał rozwiązania swoich wyzwań, chciał poprawić pracę zespołu poprzez wdrożenie zaawansowanego nowego narzędzia właśnie do zarządzania projektami. Po krótkim czasie na tym projekcie zorientowałem się, że tak naprawdę ta sytuacja wymaga trochę innego podejścia. Zorientowałem się, że samo wdrożenie narzędzia nie za dużo pomoże nam tutaj w usprawnianiu procesów i klient będzie dalej wiązał się z tymi samymi wyzwaniami. Dlatego zorganizowałem kilka sesji z klientem, zastosowałem właśnie narzędzia takie, których się używa w procesie design thinkingu, po to, aby faktycznie zbadać, z jakimi problemami, z jakimi wyzwaniami klient się mierzy. I tak naprawdę okazało się, że
cały projekt został zredefiniowany i zamiast skupiać się na wdrożeniu narzędzia, zajęliśmy się kulturą organizacyjną, kulturą projektową oraz wdrożeniu procesów, które były mocno usprawnione i ułatwiały pracę kierowników projektów, ale naprawdę pozwalały im skupić się na tym, co tak naprawdę przynosiło korzyść dla organizacji. Mhm. No, tak jak mówisz, w praktyce design thinking i tutaj te elementy, które wprowadzamy do projektów, to często po prostu takie małe, ale konkretne działania. Nie chodzi właśnie o to, żeby zrobić tu jakąś wielką rewolucję, wielką transformację z wykorzystaniem tego narzędzia, ale właśnie mądrze zastosować takie pojedyncze, proste narzędzia. Czyli na przykład wesprzeć się w podejmowaniu decyzji poprzez empatyzację, więcej tutaj rozmów na przykład z klientem. Dzięki temu rozwiązujemy te faktyczne problemy. No i tak myślę sobie, że szczególnie w naszym przypadku na początku projektów warto zastosować właśnie narzędzia design thinking, zorganizować, tak jak mówisz, warsztaty z klientem, żeby sobie zmapować, jakie są te potrzeby, zdefiniować sobie cele projektu. No i dzięki temu też, tak jak mówisz, szybciej możemy zauważyć, że problem, który mamy do rozwiązania, no to nie leży tam, gdzie klientowi się wydawało. To, co myślę, że jest też bardzo ważne, to to, żeby właśnie zaangażować jak najszerszą grupę interesariuszy właśnie na początku w tym procesie. Da to takie poczucie, że to, co tworzymy, to, co rozwiązujemy, to faktycznie odpowiada na ich potrzeby. Zgadza się. To, o czym wspomniałaś o zaangażowaniu jak najszerszej liczby osób w procesie, jest faktycznie bardzo ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że te wyzwania, które przedstawiają nam czasami właściciele firm, ich zarządy, mają swoje korzenie lub podstawy w innych miejscach niż tak naprawdę wydaje się to na pierwszy rzut oka. Dlatego dopiero angażując faktycznych użytkowników w sam proces, jesteśmy w stanie wypracować lepsze rozwiązania. Jesteśmy w stanie narzędzia design thinking zastosować z różnymi standardami zarządzania projektami. Jesteśmy w stanie połączyć to na przykład z metodyką PRINCE2 podczas wytwarzania produktów projektu. Wtedy będziemy tak naprawdę testować te produkty wcześniej i będziemy w stanie wcześniej zauważyć potencjalne błędy lub rozbieżności pomiędzy tym, co jest tak naprawdę potrzebne w projekcie, a tym, co mieliśmy ustalone na samym początku. Pozwoli nam to oczywiście zaoszczędzić pieniądze i czas w trakcie realizacji projektu. No tak, i dzięki temu unikniemy tworzenia rozwiązań, które potem po prostu wylądują na półce i nikt nigdy nie będzie z nich korzystał. Design thinking ma być właśnie takim uzupełnieniem project managementu, prawda? No, nie ma w pełni zastąpić tego podejścia. Pozwala on po prostu nam troszkę spojrzeć na szerszy kontekst, więcej może informacji zdobyć od klienta na początku projektu, zanim przejdziemy tutaj do fazy planowania i realizowania tego projektu. Pamiętasz, Kuba, jak byliśmy razem na projekcie, gdzie właśnie opracowywaliśmy i wdrażaliśmy później takie nowe podejście do zarządzania projektami, to tak sobie myślę, że właśnie to jest dobry przykład, gdzie gdybyśmy na początku w tej fazie inicjowania trochę większą empatyzację zastosowali, włączyli tutaj jeszcze szerszą grupę kierowników projektów, bo tam z tego co pamiętam zdecydowaliśmy się po prostu na kilka osób, to prawdopodobnie pewne informacje, które wyszły nam później na etapie tutaj pokazywania już tego finalnego rozwiązania, gdzie właśnie iteracyjnie omawialiśmy sobie różne procesy, no to wyszłoby nam wcześniej, że czasem ta główna potrzeba, główny problem kierowników projektów leżał w innym miejscu niż nam się wydawało, nie? Uważam, że w tym projekcie faktycznie zastosowanie design thinking mogłoby przynieść ogromne korzyści. Oczywiście w tym momencie tak naprawdę wpadamy czasami w pułapkę niestety wszystkich formalności, które muszą być zastosowane na projekcie. Nie na każdym projekcie jesteśmy w stanie tak łatwo zmienić ich zakres, czy zmienić harmonogram, abyśmy zastosowali takie narzędzia. Oczywiście staramy się to komunikować na wczesnych spotkaniach z klientami, żeby jednak skupić się na początku, nawet przez krótki okres czasu, na tej analizie, na zastosowaniu właśnie takich metod jak design thinking, aby te projekty właśnie jak najlepiej dopasować do ich potrzeb. To jednak nie zawsze mamy na to przestrzeń. W takich przypadkach staramy się oczywiście wpleść to w projekty. No tutaj by nie było za dużo przestrzeni na takie elementy, także tak jak mówisz, właśnie te prototypy wyszły na trochę późniejszym etapie i wymagało to wprowadzenia zmian w produktach. Tak, dokładnie. A tak myślę, że udałoby nam się
skrócić czas dotarcia do tego finalnego rozwiązania i też oszczędzić sobie parę iteracji. Skoro tak już rozmawiamy o konkretnych przykładach projektów z naszymi klientami, to jakbyś mógł tak podsumować, jakie są takie największe korzyści, jakie design thinking może dać właśnie klientom, gdy zastosujemy to podejście w projektach, które razem realizujemy? Oczywiście, takie najważniejsze korzyści moim zdaniem i również na podstawie tego, co usłyszeliśmy od klientów, u których stosowaliśmy to rozwiązanie, to jest przede wszystkim bardziej wartościowy produkt. Dostarczamy coś, co faktycznie realizuje potrzeby klienta, a nie tylko dostarcza warunki kontraktu, warunki umowy. Po drugie, mamy tak naprawdę czas wdrożenia i koszty. I wszystkie te trzy elementy składają nam się tak naprawdę na przewagę konkurencyjną klienta, ponieważ klient jest w stanie dużo szybciej reagować na zmiany w otaczającym go środowisku. Agata, na podstawie Twojego doświadczenia, w jakich projektach design thinking sprawdza się najlepiej? Design thinking jest podejściem bardzo elastycznym, więc sprawdzi się tak naprawdę w każdym projekcie. Możemy zastosować je punktowo, na przykład gdy mamy projekt, w którym dostajemy złożony problem do rozwiązania, bądź klient tak naprawdę nie do końca wie, co jest jego problemem, co my faktycznie chcemy rozwiązać tym projektem, albo wtedy, gdy robimy coś takiego nowego, innowacyjnego, wtedy warto zastosować właśnie to podejście. Natomiast w innych projektach warto wykorzystać pojedyncze narzędzia design thinking, czyli na przykład na tym pierwszym etapie inicjowania projektu skupić się na zrozumieniu użytkownika, na tym, żebyśmy faktycznie dotarli do źródła problemu, albo gdy wiemy mniej więcej o co chodzi, szybko przejdźmy do stworzenia prototypu i zacznijmy go testować z naszym użytkownikiem. Na koniec chcemy zostawić Was z trzema prostymi, ale bardzo ważnymi wskazówkami, które pomogą Wam osiągnąć sukces design thinking w projektach, które realizujecie. Po pierwsze, zaangażowanie klienta. Design thinking działa najlepiej wtedy, kiedy klient jest w centrum tworzenia rozwiązania, kiedy nie jest tylko jego odbiorcą, ale jest jego współtwórcą. Po drugie, otwartość. Musi to być otwartość przede wszystkim na rozwiązanie, które przyniesie nam proces. Tutaj musimy się spodziewać tego, że produkt końcowy może nie być dokładnie taki, jak zakładaliśmy to na początku. I po trzecie, elastyczność procesu. Nie trzeba przechodzić przez cały cykl design thinking od A do Z. Można wybrać jego poszczególne elementy, iterować i wracać do wcześniejszych etapów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, porozmawiać o tym, jak design thinking może wesprzeć Wasze projekty, zapraszamy do kontaktu z zespołem PMO w PWC.